wysoko rozwinięte badania, laboratoria, ale także wynalazki, które poprawiają życie wielu osób. To wszystko dzieje się często w naprawdę małych miejscowościach. Od kilku tygodni z powodzeniem przekonujemy Państwa, że Polacy posiadają gen innowacyjności. Dziś porozmawiam z naukowcami, którzy łączą bardzo skutecznie ze sobą świat nauki oraz świat przemysłu, na czym mnie jako młodemu wynalazcy osobiście zależy. Program zaczynamy od wizyty w Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych w podwarszawskiej Zielonce. Brzmi skomplikowanie, ale to jedno z największych tego typu laboratoriów na świecie, stworzone głównie dla testów w branży lotniczej. Z pewnością jest jednym z najbardziej innowacyjnych centrów badawczo-rozwojowych w tej części Europy. Polonia Aero to jeden z największych i najnowocześniejszych na świecie ośrodków przeznaczonych do badań między innymi nad bezpieczeństwem naszych przyszłych podniebnych podróży. A jak to dokładnie działa? Panie dyrektorze, jaka była przyczyna powstania tego laboratorium? Przemysł lotniczy potrzebuje, żeby wynajdować czy też opracować nowe technologie, potrzebuje też możliwości przetestowania ich. Bo nie każde testowane rozwiązanie technologiczne będzie zastosowane w przyszłości w produkcie. Tylko te najlepsze będą zaimplementowane w produktach. Stąd się wzięła idea stworzenia centrum testowego, tak jak Polonia Aero, czyli centrum testowania turbin w tak zwanym zimnym przepływie. Jak Wasze laboratorium wpływa na świat? My jesteśmy istotną częścią światowego ekosystemu lotniczego. Budując nowy samolot, zwykle potrzebujemy nowy silnik. Żeby zbudować nowy silnik, potrzebne są nowe generacje turbiny, które będą sprawniejsze, cichsze, bardziej wydajne, czy też tańsze, albo w budowie, albo w obsłudze. I w Polonia Aero właśnie testujemy takie rozwiązania dla naszych klientów, dla klientów ze światowej branży lotniczej. Pośrednio doprowadzacie do tego, że samoloty są bardziej ekologiczne. Absolutnie. Samoloty nowej generacji powinny być bardziej komfortowe dla pasażerów, tańsze dla linii do ich utrzymania, jak i powinny być bardziej ekologiczne, w sensie cichsze dla mieszkańców okolicznych lotnisk, czy też powinny mniej spalać paliwa, które są po pierwsze bardziej ekologiczne ze względu na mniejszą emisję, a z drugiej strony tańsze, no bo potrzebujemy mniej paliwa. I my jesteśmy częścią tego systemu, który umożliwia, że takie rozwiązania będą wprowadzane w nowych generacjach silników czy też samolotów. Kto może korzystać z Waszego laboratorium? Światowi producenci turbin do dziedziny lotniczej lub energetyki, a finalnie wszyscy jesteśmy klientami, dlatego że to my wszyscy będziemy używali najnowszych samolotów, czy też my wszyscy jesteśmy klientami elektrowni, w której będą zamontowane turbiny, które były testowane tutaj. Wasze laboratorium jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób można łączyć naukę z biznesem. Niewątpliwie aerodynamika jest bardzo ważną nauką i bez zgłębienia jej nie jesteśmy w stanie w dziedzinie lotnictwa, czy też w dziedzinie turbin energetycznych posunąć technologii do przodu. Polonia Aero łączy w sobie kwestie naukowe, kwestie wysokiej technologii, które bezpośrednio będą aplikowane do biznesu. Panie dyrektorze, czy Polacy są innowacyjni według Pana? A jeżeli tak, to czy takie miejsca są dla nich? Nie tylko takie miejsca są dla nich, ale to miejsce we współpracy międzynarodowej, ale tak naprawdę zostało stworzone nie tylko dla Polaków, ale i przez Polaków. Kadra, która tu pracuje w 100% to są Polacy. I to naszymi rękami ta najnowsza technologia została tu zainstalowana, jest obsługiwana i dostarcza światowej klasy wynik. To dobitnie pokazuje, że Polacy jednak mają gen innowacyjności. Niewątpliwie. Jak wyniki badań tego laboratorium wpływają na nasze życie? Drodzy Państwo, na pewno nie jesteśmy na planie filmu science fiction, jesteśmy w laboratorium. Z nami jest inżynier Maciek, który wyjaśni, na czym to wszystko polega. Polega to na odzorowaniu warunków, które turbina zobaczy podczas pracy w silniku odrzutowym, gdzie lecimy kiedyś samolotem. Jesteśmy to w stanie zrobić tutaj, na miejscu, w warunkach kontrolowanych w środku podwarszawskiego lasu. Przy pomocy tej aparatury badacie silniki, sprawdzacie, jak się zachowują w określonych warunkach. Pomagamy kolegom projektantom, czy silnik działa tak, jak został zaprojektowany. Do sprawdzania, czy silnik dobrze pracuje, służy ponad 1200 sensorów. Ogrom danych produkujecie. Każdego dnia testowego produkujemy gigabajty danych, żeby odwzorować warunki i być pewnymi, że są to warunki, w których turbina, która dopiero wejdzie do użytku,
w najnowocześniejszym samolocie produkowanym przez Boeinga będzie działać tak, jak została zaprojektowana. Dane, które zbieracie monitorując turbiny, służą do tego, żeby stwierdzić, czy turbina, mówiąc prostym językiem, jest dobra czy zła. Kto te dane analizuje? Człowiek czy komputer? Dane, które zbieramy, analizowane są przez doświadczonych inżynierów, żeby sprawdzić, czy założenia projektowe zostały osiągnięte. Co dzięki Wam zyskują producenci samolotów, którzy stosują takie turbiny? Są w stanie budować samoloty z mniejszą ilością silników, które są oszczędniejsze, w sensie zużywają mniej paliwa, są cichsze. W jaki sposób pomogły Wam fundusze europejskie? Dotacja dla Poloniero w wysokości 188 milionów złotych z funduszy europejskich i krajowych finalnie była strategicznym aspektem w decyzji o umiejscowieniu naszej firmy w Polsce. Bez funduszy europejskich jestem o tym święcie przekonany, że nasza firma byłaby gdzieś w Unii Europejskiej, na zachodzie Europy lub nawet w Stanach Zjednoczonych. Fundusze europejskie pomogły Wam wybudować budynek, wyposażyć w najnowocześniejsze technologie. W czym jeszcze? 80% kosztów naszej inwestycji, która w sumie wynosiła mniej więcej 250 miliarda złotych, była pokryta właśnie z finansowania europejskiego. Rozwijacie się z prędkością światła. Zastanawiam mnie, gdzie będziecie za 10 lat. Myślę, że za 10 lat, jak i za 40 lat będziemy nadal nieodłączną częścią światowego ekosystemu lotniczego. Z futurystycznego laboratorium przenosimy się do 20-tysięcznego Grajewa Podlaskiego, by poznać twórcę wynalazku zdecydowanie mniejszej skali, ale jakże użytecznego. Krzysztof Czaplicki tworzy wózki transportowe z myślą o bezpieczeństwie ludzi. Jego wynalazki są ekologiczne i wyjątkowo bezpieczne. Swoje innowacje wprowadza między innymi z myślą o swoich pracownikach. Fundusze europejskie otrzymał z programu Polska Wschodnia. Panie Krzysztofie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Widzę fascynujące wynalazki. To nie jest sztuka dla sztuki, ale faktycznie te wynalazki pomagają innym ludziom. Jak to wszystko się zaczęło? Moją fascynacją było zawsze to, żeby tworzyć w sposób nowoczesny. Stąd też staram się rozwijać procesy produkcyjne, staram się usprawniać wózki, które produkujemy, usprawniać dla potrzeb ustawowych, prawnych, czy potrzeb faktycznie pracowniczych, żeby dla pracowników wszystko ułatwić w procesach czy produkcyjnych, czy obsługi magazynów. Panie Krzysztofie, dzięki m.in. funduszom europejskim skonstruowaliście taki super innowacyjny wózek. Jaka była geneza powstania tego projektu? To jest wózek, który powstał w wyniku zmiany przepisów mówiących o przewożeniu, transporcie ładunków na wózkach ręcznych w przedsiębiorstwach. Mówi się w przepisie, że wózkiem można przewozić 450 kg. W starej wersji było na osobę. Skreślono w przepisie na osobę, no i wózkiem można przewozić tylko 450 kg, biorąc pod uwagę także wagę wózka. W konsekwencji celem, żeby nie ograniczać ładowności wózków do 450 kg, można zastosować mechanizm jazdy, który Wy powoduje, stosujecie. że możemy wozić wózkiem praktycznie dowolne ciężary. Panie Krzysztofie, skąd Pan bierze pomysły na wynalazki? Bo ich naprawdę bardzo dużo jest. To jest moja natura. Natura jest taka, że nie lubię stereotypowości, standardów, lubię coś innego. Można powiedzieć, że wszystkie wynalazki wzięły się z lenistwa, ze strategii tak zwanego inteligentnego lenia, że Tak. człowiekowi czegoś się nie chciało zrobić i wymyślił na przykład maszynę, która zastępuje. Nie do końca potrzeba jest matką wynalazków. Żeby był wynalazek, to potrzebna jest potrzeba plus lenistwo. Bo jeśli sama potrzeba istnieje, to człowiek zagnie rękawy i zrealizuje swoją potrzebę. Musi być leniwy, żeby potrzebę zrealizował w sposób nowoczesny. Fundusze europejskie pomagają osobom w różnym wieku. Pan z funduszy europejskich skorzystał. Co dzięki nim udało się osiągnąć? Ekonomista wypowiedział w sposób następujący. Suma bilansowa czy wartość firmy wzrosła od roku 2014 trzykrotnie. To Dużo bardzo. z punktu widzenia ekonomisty, tak ekonomista by ocenił. Z punktu widzenia pracowników, to by powiedzieli, że już nie trzeba stać na prasie i przekładać blach wielokrotnie, żeby jakiś wyciąć rozkrój. Dzisiaj jest laser, który
automatycznie poda blachę, automatycznie odbierze detale, którego wydajność jest, tak średnio kiedyś liczyłem, zastępuje 7 osób. Jak się okazuje, fundusze europejskie zmieniają nasz świat w mikro i makroskali. Wszystko po to, aby realizować pomysły, które przede wszystkim są wyjątkowo innowacyjne. Wokół nas jest bardzo dużo rzeczy, rozwiązań, które nawet sobie nie zdajemy z tego tak na co dzień sprawy, ale bardzo nam ułatwiają życie dzięki funduszom. Firmy mogą wprowadzać takie rozwiązania na rynek. W tym roku, w 2018 roku, w tych 3 obszarach znajdziemy dofinansowanie właśnie z funduszy unijnych. Jeżeli chodzi o laboratoria badawcze, to dofinansowanie znajdziemy w programie Inteligentny Rozwój i w programach regionalnych, 16 programach regionalnych. Środki na prowadzenie badań naukowych, właśnie tworzenie takich wynalazków, również to jest program Inteligentny Rozwój i regionalne programy. Natomiast środki dla firm na wprowadzanie takich rozwiązań do gospodarki to znowu te 2 programy, a także program Polska Wschodnia. I tutaj mam dobrą informację, bo właśnie w programie Polska Wschodnia już pod koniec maja bieżącego roku rozpoczyna się nabór wniosków dla firm właśnie na dofinansowanie takich projektów wprowadzających na rynek, do sprzedaży nowe produkty. I tutaj mamy firmy mogą skorzystać z takiego dofinansowania na bardzo atrakcyjnych warunkach, ponieważ kwota, którą mogą otrzymać, to jest aż 7 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 70% kosztów inwestycji. Firma, która jest zainteresowana udziałem w takim konkursie, zdobyciem środków, musi spełnić takie 3 główne warunki. Po pierwsze, musi zrealizować swoją inwestycję na terenie Polski Wschodniej. Taka firma musi pokazać, że współpracuje na bieżąco, regularnie z innymi przedsiębiorcami. Czyli może to zrobić na przykład poprzez wykazanie, że należy do izby gospodarczej albo stowarzyszenia przedsiębiorców. Po trzecie, inwestycja, czyli ten produkt, który chce wprowadzić na rynek, musiał powstać dzięki przeprowadzonym pracom badawczo-rozwojowym. To mogą być prace zakupione albo własne. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie www.polskawschodnia.gov.pl, a także w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Gen innowacyjności pokazuje tych najzdolniejszych, ale także inspiruje również państwa do działania. Fundusze europejskie, jak dowodzi nasz program, pomagają każdemu, kto oczywiście da im szansę. My oczywiście widzimy się już za tydzień. Pozdrawiam.